Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić zegarek Garmin Instinct 2X Solar w wersji Tactical. A więc mamy zegarek Garmina Instincta 2X Solar w wersji Tactical. Chciałem Wam pokazać, jak ten zegarek wygląda, jak wygląda w ogóle jego rozpakowanie, opakowanie, zawartość, menu. Myślę, że osoby zainteresowane tym tematem są, że jest Was dość sporo. Oczywiście zegarek nie jest jakiejś super nowości, ponieważ już ten zegarek jakiś czas temu wyszedł na rynek. Natomiast wiele osób chciałoby się zapoznać z tematem tego zegarka, bo to jest bardzo fajny i ciekawy zegarek. Pewna innowacja w stosunku do Garmina Instincta, ponieważ jest dużo większy, no i moim zdaniem po prostu jest też inny. Zaraz Wam wytłumaczę powoli. No dobrze, tak wygląda pudełko. Nie mamy za wiele informacji na tym pudełku. Oczywiście to jest z polskiej dystrybucji pudełeczko, ale do rzeczy. Tutaj się rozpakowuje. O, tak wygląda zegareczek. Mamy taką naklejkę. Powiem Wam szczerze, miałem Garmina Instincta 1 i jakość wykonania, no, pudełko jak pudełko kartonowe, natomiast sam zegarek nie był na takim kartoniku, tylko był na takiej gąbce piankowej. Bardziej mi się to podobało. No tutaj widzę, że już Garmin trochę poszedł na łatwiznę. To znaczy kartonik był, tylko tu chodzi mi o to. To było na takiej gąbeczce fajnej. A tutaj jest taki kartonik, no troszeczkę to jest tak na łatwiznę, no ale to jest mało istotne. Mam takie kartoniczki, to na razie niepotrzebne. Zegarek. Tak wygląda tył. Wersja Tactical. A, odkleiła się naklejka. No wiadomo, ja już tego zegarka używałem, natomiast chciałem Wam pokazać po prostu, jak to wygląda fabrycznie. Co mamy jeszcze w pudełeczku? W pudełeczku mamy oczywiście jeszcze taką małą instrukcję. Parowania. No i mamy taką instrukcję obsługi. Nie wiem, czy ona jest w języku polskim. Szczerze nie przywiązywałem do tego uwagi wcześniej. Pewno jest angielska. Francuska, włoska, niemiecka, hiszpańska. Dalej jeszcze hiszpańska, portugalska. No nie mamy języka polskiego. No ale tak to wygląda. Był jeszcze oczywiście dowód zakupu, no ale tego tu już nie muszę pokazywać. Pudełeczko w ogóle jest bardzo małe w porównaniu do Instincta 2 czy Instincta 1, to w ogóle pudełeczko jest bardzo małe. Tam było trochę większe pudełeczko. Może tego tak nie widać na tej kamerce, ale pudełko jest naprawdę małe w porównaniu do zegarka. No dobrze, ale do rzeczy. Co my tam mamy w zegareczku? Oczywiście w tym zegarku menu jest w pełni konfigurowalne, więc możemy sobie konfigurować, to znaczy ustawiać, gdzie chcemy mieć dane opcje menu. Możemy sobie na przykład przestawiać. W moim przypadku jest tak: natężenie światła słonecznego, zachód słońca,
gabaryt księżyca, fazy księżyca, kompas. Oczywiście to działa wszystko. Możemy to wszystko sobie dowolnie konfigurować. To znaczy możemy przestawić kompas na początek, wschody, zachody słońca na koniec. To jest bardzo fajna opcja i bardzo mi się to w tym zegarku również podoba. No, u mnie jest dalej wysokościomierz, barometr. Jeśli ten wykres nie jest czytelny dla użytkownika tego zegarka, można oczywiście kliknąć przyciskiem i można sobie ten wykres oczywiście powiększyć i mamy na przykład ostatnie 6 godzin. Oczywiście możemy sobie wpisać inny czas. Już dokładnie to nie pamiętam, jak to było, ale możemy sobie chyba wpisać nawet do 12 godzin, czy nawet do 16. Muszę zaraz to sprawdzić. Tylko nie pamiętam, jak to się sprawdzało. Opcje barometru. Wykres. Wykres mamy 6-godzinowy, 12-godzinowy i 24, a nawet 48-godzinowy właśnie. Widzicie? Mamy także ostrzeżenie przed burzą. Tryb czujnika to oczywiście mamy automatyczny lub tylko wysokościomierz lub tylko barometr. Ciśnienie możemy sobie oczywiście wpisać w milibarach, w hektopaskalach, w calach. Milibary. No, najbardziej moim zdaniem są dokładne. Ale powrócimy do tego menu na razie, bo ten zegarek ma kilka menu. Dalej mamy temperaturę. Temperaturę oczywiście z nadgarstka. Po połączeniu z telefonem zegarka mamy również temperaturę, tak zwaną pogodę poprzez Bluetooth z internetu. Ostatni sport, kroki, tętno, sen, kalorie, dane zdrowia. Oczywiście to wszystko trzeba pokonfigurować i połączyć z aplikacją. Mamy nawet stres, sterowanie muzyką, mamy nawet powiadomienia. No i wiele innych możemy jeszcze sobie tu dodać. W zegarku Garmin Instinct Solar mamy możliwość konfigurowania tarcz ze sklepu Garmina. Oczywiście są też darmowe tarcze do pobrania z internetu. Natomiast mi się wydaje, że najbardziej ta tarcza pasuje mi do tego zegarka, ponieważ jest taka no fajna moim zdaniem. No i bardzo czytelna, pokazuje naprawdę dużo informacji. Takich jak hektopaskale, godzinę. Nie wiem, czy ostrość jest dobrze złapana. O, teraz może będzie ładna ostrość. Ciśnienie, godzina, ile dni bateria wytrzymuje, wysokość nad poziomem morza. Oczywiście jest to w pełni konfigurowalne. Możemy sobie zmienić te ustawienia, na przykład zamiast wschodów i zachodów słońca możemy sobie na przykład fazy księżyca tutaj dać, zamiast pogody coś innego. Natomiast jest taka mała opcja, że tutaj akurat w tych fabrycznych tarczach możemy konfigurować dowolnie sobie te dane. Natomiast w tarczach, które są ze sklepu czy z Garmin Connect, już w niektórych tarczach nie możemy sobie tak dowolnie przestawiać tych wskazań. Na przykład jeżeli mamy wysokość nad poziomem morza, no to ta wysokość nad poziomem morza musi tu już zostać. Nie możemy tego zmienić na przykład sobie z tego kółeczka na przykład na tą chmurkę, nie? Na przykład, że tu będziemy sobie odczytywać wysokość, a tu, gdzie mamy kółeczko i mamy wysokość, będziemy sobie odczytywać pogodę, nie? Że już tego nie można zrobić. No to jest taki minus trochę tych tarcz, które są dostępne z tych sklepów. Natomiast moim zdaniem warto używać tarcz, które są wbudowane w zegarek, ponieważ one nie drenują również dodatkowo baterii. Bo tamte tarcze właśnie przyspieszają zużycie baterii. Natomiast jeśli kilka słów na temat baterii tego zegarka. Używam tego zegarka już przez długi okres czasu i powiem szczerze, że bateria jest naprawdę bardzo fajna. Solar w tym zegarku naprawdę daje radę. Solar naprawdę super daje radę go doładować. Dobrze, teraz powiemy kilka słów o czujnikach ABC. Co oznacza ABC?
czujniki ABC, czyli altimetr, czyli wysokościomierz, barometr, no to barometr, no oraz kompas, od angielskiego słowa kompas. W tym momencie mamy wysokościomierz. Mamy ciśnienie, czyli barometr, oraz mamy kompas. Bardzo fajne, bardzo dokładne. Kompas jest naprawdę dokładny i nie mam się do czego tutaj przyczepić. A miałem już sporo tych różnych zegarków, więc mam pewne rozeznanie w tym temacie. Dalej mamy menu. No to tak jak tutaj już wcześniej powiedziałem. Po przytrzymaniu dłużej mamy menu główne, czyli zmiany tarcz, historię oraz opcje aktywności, powiadomień, wyglądu, czujników, map. Aczkolwiek to nie jest to mapa, tylko to jest po prostu kierunek mapy orientacji punktów użytkownika. Chodzi tu głównie o funkcję prowadzenia. Natomiast ten zegarek nie posiada wgranych map. Co więcej, po przytrzymaniu GPS-a przez długo łączymy się z GPS-em, natomiast przy przytrzymaniu krótko GPS-a to jest akurat wersja tactical, więc mamy takie tak zwane funkcje balistyczne. Jump Master, skok ze spadochronem, funkcja śledź mnie, funkcja nawigacji, funkcja odwzorowania punktu, czyli powrotu od punktu, w którym zaczęliśmy wyprawę, do powrotu do danego punktu, czy ustawienie jakiegoś punktu odniesienia. No to akurat są wersje taktyczne. Dalej mamy oczywiście sporty, bieg, kolarstwo, wycieczki. Sportów mamy naprawdę masę przeróżnych, już nie będę wszystkich opisywał. Możemy oczywiście sobie dodać dane sporty, a jest naprawdę masa tych sportów. Po prostu po to producent zalecił, żeby można było dodawać sobie te opcje do menu. Po prostu, że tych opcji, których nie używamy, żeby nam nie zaśmiecały niepotrzebnie tego menu w zegarku, bo nie ukrywajmy, na przykład jeździmy często na rowerze i będziemy chcieli na szybko sobie włączyć jazdę rowerem, no to nie ukrywajmy, nie będziemy przez kilkadziesiąt różnych aktywności szukać kolarstwa, prawda? Ustawiamy sobie je na początku, tak jak na przykład ja bardzo często lubię biegać i jeździć, no mam bieg, no i dalej kolarstwo, czy też wycieczkę rowerową. Menu jest naprawdę dowolnie konfigurowalne i to jest bardzo, bardzo dużo zalet tego oto zegarka. Ale dobrze, mamy jeszcze coś takiego jak takie menu, jeszcze kołowe. W tym menu mamy oszczędzanie baterii, można je włączyć, wyłączyć. Powiem tak, miałem Garmina Instincta 1 i w tym Garminie używałem tej funkcji, bardzo często używałem, szczególnie w zimnie, szczególnie na noc. Powiem szczerze, w tym zegarku jeszcze ani razu nie użyłem tej funkcji i nie mam takiej potrzeby używać tej funkcji, ponieważ zegarek naprawdę zużywa minimalne ilości energii. Możemy sobie podświetlenie ustawić, możemy sobie włączyć nie przeszkadzać, zablokować przyciski, sterować muzyką, możemy sobie nawet tryb ukrycia włączyć na szybko, no i oczywiście portfel, czyli płacenie zegarkiem. Oczywiście też włączyć sobie, uaktywnić latarkę, chociaż możemy to również przypisać do danego guzika poprzez dłuższe przytrzymanie, no tylko trzeba się po prostu zagłębić w funkcję tego zegarka. Mamy światło stroboskopowe, mamy oczywiście też punkt odniesienia, no to jest też powielenie innych menu, po prostu to jest tak zwane menu szybkiego wyboru. No i oczywiście możemy dowolnie konfigurować te kółeczko, możemy w tym kółeczku dać dużo, dużo więcej tych opcji, no ale będzie się ciężej połapać. Ja osobiście przyzwyczaiłem się do tego, że ustawiłem sobie po prostu w sporty, tak jak tutaj w menu, zaraz po tych taktycznych funkcjach, swoje sporty na początku, których najczęściej używam. Tak samo w menu poustawiałem sobie tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli natężenie światła słonecznego akurat przez dzisiejszy dzień. No akurat dzisiaj było bardzo małe. Możemy to oczywiście sobie jeszcze sprawdzić. Średnia dzienna z ostatniego tygodnia.
Już nie będę omawiał tego zegarka dłużej, bo to nie jest tak fachowe omówienie, po prostu chciałem Wam pokazać po prostu jak ten zegarek wygląda dokładnie, jak jest zapakowany, jak go możecie zakupić, w jakim pudełeczku, jak to wygląda, co jest w tym pudełku w zestawie, jak wygląda jego menu, tak mniej więcej pokrótce. Pasek jest bardzo fajnej, miękkiej gumy, tylko że ta guma nie jest wcale taka delikatna, w sensie, że ona się rozerwie, nie, ale jest naprawdę mega wygodny i miękki. I powiem szczerze, mimo że ten zegarek kosztuje naprawdę duże pieniądze, to powiem Wam szczerze, że nie żałuję nawet złotówki wydanej na ten zegarek. Akurat u mnie jest wersja w brązowym kolorze, bo taką akurat chciałem, natomiast są różne kolory do wyboru. I powiem szczerze, że zegarek jest świetny. Jeżeli ktoś nie potrzebuje kolorowego zegarka, to nie jest typowy smartwatch, ponieważ on ma funkcje, naprawdę fajne, rozbudowane funkcje zegarka. W wersji tactical to tym bardziej. Także Wam powiem szczerze, że ten zegarek jest naprawdę wart, moim zdaniem, tych pieniędzy. Powiadomienia z telefonu łączą się świetnie. Wszystko Bluetooth, wszystko naprawdę, nawet co do zasięgu. Nie mam absolutnie żadnej pretensji, jeśli chodzi o zasięg Bluetooth. Czytałem na wielu różnych forach, że jedynka czy dwójka miała lepszy zasięg. Moim zdaniem absolutnie nie. Moim zdaniem zasięg ten zegarek ma również świetny. I jaka jest różnica pomiędzy jedynką a 2X? Przede wszystkim GPS. GPS łapie mi tak szybko, około 3 sekund łapie mi sygnał GPS-u, oczywiście na otwartym terenie. Teraz jestem w budynku, więc nie będę łapał tego GPS-u, ponieważ mijałoby się to z celem. Na pewno bym go nie złapał. Ale powiem Wam szczerze, że jedynka łapała mi tak długo GPS, że włączyłem aktywność, chciałem jechać na rower, włączam GPS i co? Czekam około minuty. I tak za każdym razem byłem już znudzony tym czekaniem. A tu kliknę 3 sekundy. Wszystko super. Także jestem naprawdę z tego zegarka zadowolony. Polecam każdemu. Bardzo fajny zegarek. Do samych podstawowych funkcji, które są w nim wgrane, to ta bateria naprawdę trzyma mega długo. A latem solar naprawdę robi swoje, ponieważ ten solar, jak widać, jest dość pokaźnych rozmiarów w tym zegarku i naprawdę potrafi ten zegarek doładować. Nagadałem, ale mam nadzieję, że pozytywnie to odbierzecie. Także chcę Wam go jeszcze raz zaprezentować. Trzymajcie się, pozdro, hej, do następnych filmów, hej.